Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Red Bullu RB20 i o tym, co Red Bull przed nami ukrywa, a ukrywa bardzo, bardzo dużo. Tradycyjnie omówimy sobie nowy bolid RB20 od czubku nosa aż po końcówkę tylnego skrzydła, a właściwie spróbujemy omówić, bo tych materiałów o nowym bolidzie Red Bulla jest bardzo, bardzo niewiele, a te, które są dostępne, są, powiedzmy to sobie, wątpliwej jakości. Patrząc na nowy bolid Red Bulla, to co rzuca się w oczy przede wszystkim, to są oczywiście nowe sekcje boczne, całkowicie przeprojektowane sekcje boczne, które nie mają, tak jak w zeszłym sezonie, górnej krawędzi wlotu powietrza mocno popchniętej do tyłu bolidu, natomiast dolnej krawędzi wlotu mocno wysuniętej do przodu. W tym roku jest na odwrót. Ten wlot powietrza, czy właściwie można bardziej to nazwać krawędzią natarcia sidepodu, bo nie do końca wiemy, czy faktycznie pod tym skrzydełkiem, czy pod tym charakterystycznym kształtem znajduje się jakikolwiek wlot, bo nie mamy żadnych ujęć pokazujących to, co się tam dzieje. Mamy jakiś render z jakiejś aplikacji, tam rzeczywiście wlot taki bardzo niski, bardzo szeroki się znajduje, ale nie do końca bym ufał tym materiałom. Wolałbym poczekać na to, co zobaczymy na testach w Bahrajnie. To, co na pewno możemy powiedzieć, to jest to, że Red Bull wciąż ma strukturę zderzeniową, tą dolną strukturę zderzeniową, bardzo blisko podłogi. Możliwe, że cała ta powierzchnia podłogi w tym rejonie została lekko podniesiona, bo ten garb ze względu na umieszczenie tej bocznej struktury zderzeniowej nie wydaje się jakiś bardzo duży. Wracając do samych wlotów do sekcji bocznych w nowym RB20, to one są bardzo mocno ukryte. Możliwe, że całkowicie będziemy się mylili, interpretując to, co Red Bull pokazuje. Mianowicie widzimy dwie te charakterystyczne pionowe linie, które ja bym interpretował jako dwa pionowe wloty powietrza. I już tłumaczę, jak w moim wyobrażeniu mogłoby to wyglądać. Pierwszy, moim zdaniem, służy do tego, żeby ta warstwa prześcienna narastająca na monokoku została zebrana i te wszystkie straty jakieś aerodynamiczne, które gdzieś tutaj z tego przedniego zawieszenia trafią prawdopodobnie właśnie nad tą krawędź natarcia podłogi, zostały zebrane przez ten wlot bliżej ściany monokoku. Natomiast ten drugi wlot możliwe, że będzie tym wlotem głównym do sekcji bocznych. Możliwe, że gdzieś tutaj jeszcze mamy jakiś wlot, tak jak pokazane na tych renderach. Możliwe, że w ogóle ten kształt tego wlotu jest całkowicie inny, ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tak by to wyglądało. I w ten sposób ten wlot najbliżej monokoku byłby wlotem typu S, czyli tak zwanym S-ductem, gdzie powietrze biegłoby gdzieś tutaj w okolice góry kokpitu, zaraz za głową kierowcy, bo tutaj Red Bull ma takie charakterystyczne panele, które za chwilę pokażę z innej perspektywy. I z tej perspektywy widać, że ta geometria przy głowie kierowcy wokół halo jest dość dziwna, bo mamy takie bardzo duże poszerzenie w tym rejonie, a zaraz za tym zwężenie do tych też nowych, charakterystycznych kanałów wyrzutowych gorącego powietrza. Wydaje mi się, że Red Bull mógł zrobić coś ciekawego, bo albo te panele, ten panel tutaj, który można wymienić i może odsłoni na przykład wylot z tego S-ducta, gdzie powietrze płynęłoby sobie dalej tutaj tymi charakterystycznymi kanałami, nie pod pokrywą silnika, tylko tutaj wokół tego airboxa. Airbox zresztą też jest nowy, mamy bardziej prostokątny kształt tego nowego wlotu powietrza do silnika, mamy też te charakterystyczne trójkątne nóżki, które tutaj
zresztą się przedłużają poza obrys tego wlotu. Jest to też jedna ze zmian w nowym RB20. Z tej perspektywy widzimy także górę sekcji bocznych, która dla mnie wygląda dość dziwacznie. Wygląda jakby na górę tych sekcji bocznych był nalepiony winyl, po prostu ukrywający coś, co jeszcze tam się kryje. Możliwe, że tutaj nie ma nic ekstrawaganckiego, a przez to, że mamy taką, a nie inną geometrię tej pokrywy silnika, Red Bull zdecydował się umieścić tutaj na tej górnej powierzchni sekcji bocznych tak zwane żaluzje w celu regulacji poziomu chłodzenia. Jeszcze jeden szczegół zwrócił moją uwagę na tych udostępnionych materiałach z premiery RB20, mianowicie oprócz samej tej górnej powierzchni sekcji bocznych, to widzimy tutaj bardzo charakterystyczne załamanie i widać, że aż tutaj mamy jakieś zagłębienie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to może być związane z tym, że w tym miejscu mamy prawdopodobnie jakiegoś typu panel maskujący coś, co tam się znajduje. Mogą być to zjeżdżalnie, może być to właśnie geometria, która pozwala na regulację poziomu chłodzenia, ze względu na to, że w tym rejonie jedynie w tym małym fragmencie jest jakiś panel dostępowy. Może być to panel po prostu serwisowy, niekoniecznie służący do poziomu regulacji chłodzenia, ale może być to też panel do regulacji poziomu chłodzenia, który jest całkowicie zakryty na premierę nowego bolidu. Naprawdę bardzo trudno analizować RB20 z materiałów, które mamy w tym momencie dostępne. To, na co można na pewno zwrócić uwagę, to jest jak nisko tylna noga górnego wahacza jest położona. W ogóle układ zawieszenia z przodu i z tyłu w nowym Red Bullu nie zmienił się w stosunku do tego, co było w zeszłym sezonie i raczej nie spodziewaliśmy się wielkich zmian po mistrzowskiej konstrukcji Red Bulla. To, co jeszcze się zmieniło, choć faktycznie nieznacznie, jest to podcięcie pod sekcjami bocznymi i widać, że geometrycznie jest to dość, moim zdaniem, podobne do tego, co widzieliśmy w RB19 pod koniec zeszłego sezonu. Jest to bardzo agresywne podcięcie z takim charakterystycznym tunelem przy krawędzi podłogi. Krawędzi podłogi z kolei w ogóle nie widać, bo jest zamaskowana jakiegoś typu panelem maskującym, więc tutaj Red Bull też ukrywa kilka rzeczy. Nie widzimy tak samo dyfuzora, nie widać też na prawie żadnym z dostępnych ujęć geometrii tylnego zawieszenia. Widać pojedyncze nogi, ale nie chciałbym wchodzić w szczegóły, kiedy nie widziałem całości. Po raz kolejny Red Bull także rezygnuje z jakichkolwiek owiewek przy halo. Jest tutaj jakieś malutkie skrzydełko przypominające to skrzydełko, które widzieliśmy w nowym McLarenie MCL38. Geometria przedniego zawieszenia jest bardzo agresywna, zresztą jak miało to miejsce w poprzednich sezonach. Natomiast bardzo intrygujące dla mnie jest to, jak mocno te kanały wyrzutowe są kierowane w dół. Jak mocno Red Bull próbuje zakręcać tą strugę powietrza w dół w kierunku beamwinga, w kierunku górnej ściany dyfuzora. I widać, że jest to geometria, która jest bardzo charakterystyczna dla RB20 w porównaniu ze wszystkimi innymi konstrukcjami, które widzieliśmy do tej pory. I będzie to na pewno obszar, któremu będę się bardzo, bardzo szczegółowo przyglądał. W ogóle cały tył nowego RB20 jest dla mnie w tym momencie wielką tajemnicą. Na koniec wrócimy sobie do nosa i przedniego skrzydła, bo nos też się różni w stosunku do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Mamy tutaj nos połączony z pierwszym elementem przedniego skrzydła, ale widzimy tutaj charakterystyczne 4 śruby i
widać, że ten panel, który jest na samym czubku nosa, jest inną częścią i zastanawiam się teraz, dlaczego Red Bull zdecydował się na takie rozwiązanie. Może być to dlatego, że ten nos, nowy nos, jest przygotowany pod testy w Bahrajnie, po to, żeby móc zainstalować na samym czubku nosa jakieś urządzenia pomiarowe. W innym wypadku raczej nie mam pojęcia, dlaczego ten panel mógłby tam być. Natomiast to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to są te dwa małe wlociki w tym rejonie monokoku i Red Bull jest w tym momencie pierwszym i jedynym zespołem, który zaprezentował właśnie te nowe wloty do chłodzenia kierowcy. Inne zespoły widocznie nie zdążyły ich zaimplementować w swoich konstrukcjach. Red Bull pokazał je jako pierwszy i widać, że są bardzo małe, nie są okazałe, głównie po to, żeby bardziej nie przeszkadzać, niż w jakikolwiek sposób wpływać na aerodynamikę czy na pole przepływu właśnie wokół nich. To, co rzuca mi się w oczy jeszcze z tego ujęcia, to jest geometria przedniego zawieszenia. Jak mówiłem, jest bardzo agresywna i już wyjaśniam dlaczego. Bo te punkty mocowania przedniej nogi górnego wahacza zostały przesunięte do tyłu, a także do góry. W ten sposób przednie nogi górnego wahacza w tym miejscu są bardziej wysunięte do przodu niż w punkcie mocowania przy monokoku. Jest to bardzo dziwna geometria, bardzo nietypowa geometria przedniego zawieszenia. Prawdopodobnie było to bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o stronę mechaniczną i wytrzymałościową przedniego zawieszenia w nowym RB19. Jeśli zwrócimy sobie uwagę też na pozycję tylnej nogi górnego wahacza, to widać, że jest ona mega agresywna, jak wspominałem też przed chwilą. Konfiguracja dolnego wahacza nie jest mi do końca znana. Te ujęcia są tak zrobione, tak wykonane, specjalnie po to, żeby ukryć jak najwięcej detali na nowej konstrukcji. Wiem na pewno, że drążek kierowniczy po raz kolejny jest w płaszczyźnie właśnie geometrii dolnego wahacza i drążek kierowniczy jest umieszczony przed przednią nogą dolnego wahacza, ale nie mam jak tego udowodnić, bo ujęcia są zrobione w taki, a nie inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o samo przednie skrzydło, to co mi się rzuciło w oczy, to jest to, jak bardzo szeroka jest ta listewka na końcówce przedniego skrzydła. Widać, że zakrzywienie tego końcowego płata przedniego skrzydła jest bardzo agresywne po to, żeby z tej możliwie maksymalnej listewki wygenerować jak najmocniejszy wir do kontroli przepływu wokół przedniego koła. I pomimo tego, że konstrukcja tego przedniego skrzydła wygląda dość podobnie do tego, co mieliśmy w zeszłym sezonie, to stawiałbym, że jest to po prostu przeprojektowane nowe przednie skrzydło. I to by było wszystko na dzisiaj o nowej konstrukcji Red Bulla. Wygląda bardzo, bardzo, bardzo intrygująco. Nie mogę się doczekać testów, które rozpoczynają się już jutro i na pewno będę bardzo mocno przyglądał się oczywiście wszystkim bolidom na gridzie, ale w szczególności nowemu RB20. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niedługo.